To wszystko jest jedynie grą. Rozpoczęliśmy ją dawno temu, ale straciliśmy nad nią kontrolę. Nie możemy nikogo zmusić do przebudzenia. Największe wyzwanie dla nas wszystkich na tę chwilę to nie ukrywać się i opuścić strefę lęku. Wtedy już nas nic nie powstrzyma. Są dwie energie. Jedna to odpowiedzialność za siebie, a druga to niewolnictwo. Uczy nas się, możesz myśleć, tylko do tego miejsca. Ziemia była kiedyś planetą wedyjską, a Wedy oznaczają wiedzę. Ziemia zmierza tam znów. Pokazano mi, co to znaczy, że wszystko dzieje się jednocześnie w teraz. Jesteśmy częścią procesu przebudzenia do tego, co nazywamy źródłem. Jestem Dieter Broers. Jestem Vera Brandes i to jest shift, zmiana, kompas w wewnętrznej wędrówce do nowej Ziemi. Witaj. To był zwiastun nowego projektu Dietera, który wystartuje jeszcze przed końcem roku. Niezwykłego roku, niespotykanych dotąd w historii ludzkości zmian i wspierających ten proces energii. Dieter napisał krótkie przesłanie na nadchodzące dni dla nas wszystkich. Tłumaczenie tego przesłania chciałbym teraz zacytować. Drodzy przyjaciele, pamiętajmy, że nasz świat został stworzony przez obrazy powstające w myślach. Ukierunkowany umysł jest stwórcą wszystkich rzeczy. Boskie źródło wszelkiego istnienia obdarzyło nas tymi zdolnościami. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę z tej nieograniczonej mocy. Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego wykorzystania tej twórczej mocy, zwłaszcza 21 grudnia, aby wesprzeć narodziny nowego świata. Niezwykle ważnym jest, abyśmy tworzyli jego wspólny wizerunek, wspólną wizję. Ten proces tworzenia jest wzmacniany przez fakt, że naszą wizję realizujemy w stanie radości. A moja definicja radości to miłość w działaniu. Będąc w stanie radości, automatycznie i nieomylnie wchodzimy w pole serca, w którym stajemy w pełni mocy świadomego Twórcy. Chciałbym zaproponować Wam dzisiaj następującą wizję. Wyobraźmy sobie naszą Matkę Ziemię tak, jakbyśmy patrzyli na nią z kosmosu. Zobaczmy żywy obraz wszystkich mieszkańców planety, znajdujących się w radosnym tańcu. Ludzie przytulają się do siebie, uśmiechają i śpiewają pieśń wydobywającą się z ich serc. Nasza wspólna wizualizacja w stanie radości na zawsze zmieni nasz świat. Ten twórczy akt ludzi dobrej woli doprowadzi do globalnego ujawnienia, wybawienia nas i rozpadu starych struktur. To są narodziny nowego świata. Ziemi 2.0, jak ja tę nową Ziemię nazywam. Drodzy przyjaciele, tę wyjątkową misję postrzegam jako ostateczny sens mojego obecnego wcielenia. Czuję już wibracje radosnego uniesienia. Z miłością, Dieter Broers. Tak, wraz z Matką Ziemią przechodzimy niezwykły proces transformacji. Wielu z nas odczuwa bóle i dziwne zjawiska w ciele. Bywają dni, gdy emocje sięgają zenitu. Także u Ziemi, która jest istotą żywą, pojawiają się niezwykłe symptomy. Do nasilonej erupcji wulkanów i trzęsień skorupy ziemskiej zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Na początku grudnia, dokładnie 3, miało miejsce niespotykane dotąd zjawisko. Z nieznanych dotąd nauce przyczyn zwiększyła się zawartość metanu w atmosferze ziemskiej do poziomu, który od początku pomiarów jeszcze nie występował. Zobacz. Rysunek z lewej strony przedstawia zapis z 2 grudnia, na prawym natomiast widzimy sytuację panującą po 3 grudnia. Nie jest to dla nas nic niebezpiecznego. Takie wzdechnięcie Matki Ziemi, na pewno zmęczonej już aktualnym procesem. Co jeszcze będzie w tym nagraniu? Za moment kilka słów o nowym otwarciu aplikacji Neighboro, która wystartuje 21 grudnia w całej Europie. Potem Joanna Noworyta, jasnowidz z Londynu, która już gościła na moim kanale, opowie krótko o jej wizji aktualnej sytuacji na planecie. A na koniec
Naprawdę duża niespodzianka dotycząca pewnego mega wydarzenia w nadchodzącym roku. A więc po kolei. Start aplikacji Neibero. Pomysł na nią powstał 2,5 roku temu przy mazurskim grillu. Wraz z moim przyjacielem Robertem postanowiliśmy stworzyć instrument komunikacji między ludźmi w anonimowych osiedlach, aktywujący pomoc sąsiedzką itd. W związku ze zmianami na planecie, które ostatnio bardzo przyspieszyły, zmieniliśmy akcenty naszej pracy. Aplikacja otrzymała nowe zadanie, którym jest jednoczenie ludzi rozumiejących, że wszyscy jesteśmy twórcami naszej rzeczywistości i pragnących wziąć aktywny udział w jej kształtowaniu. Oprócz funkcji zjednoczeniowych, takich jak uczestnictwo w grupach, wymiana myśli, wyszukiwanie użytkowników będących w pobliżu i nawiązywanie swobodnych kontaktów, każdy może w swoim profilu wymienić wszystko to, czym pragnie podzielić się ze światem. Odpłatnie lub nie. Również pomoc sąsiedzka jest w dalszym ciągu ważnym uzupełnieniem. Aplikacja ma także motywować jej uczestników do kreacji, do tworzenia grup, pisania blogów i umożliwia szybkie pozyskiwanie subskrybentów. Część społeczna, a więc zjednoczeniowa, jest bezpłatna. Natomiast subskrypcja blogów to koszt zaczynający się od 1 złotówki miesięcznie. Część z tej kwoty trafia do autora bloga, będąc dodatkową nagrodą otrzymywaną od czytelników za włożoną pracę. Oprócz standardowej funkcji komunikacji w grupach, aplikacja posiada sprytne funkcje wyszukiwania członków grupy znajdujących się w pobliżu. To znaczy, że po uruchomieniu jej w każdym momencie możemy sprawdzić, czy ktoś z grupy, do której się zapisaliśmy, jest w pobliżu. Oczywiście z zachowaniem RODO. Po zlokalizowaniu możemy napisać do tej osoby czy osób za pomocą wewnętrznego komunikatora i zaproponować spotkanie. A jeśli zarejestrujemy się do jakiejś ogólnopolskiej grupy, jadąc przez Polskę możemy odnajdywać swoich po drodze i umawiać się na spotkania. Mamy także możliwość wysłania zapytania do ludzi z grupy, którzy posiadają konkretne umiejętności. Dlatego właśnie zachęcamy do opisania swoich umiejętności czy usług, które możemy zaoferować innym. W związku z tym, że zdecydowaliśmy się, że większość funkcji naszej aplikacji będzie darmowa, cały czas szukamy sposobu dalszego finansowania rozwoju i utrzymania aplikacji. Koszty są spore. SMS-y, serwery, pensje pracowników, którzy zarządzają serwisem, a także prowadzą pracę nad rozszerzeniem aplikacji o nowe moduły, opłaty prawne, księgowe, patenty, licencje, reklama itd. Przystąpiliśmy do poszukiwania inwestora lub sponsorów. Co ważne, chcemy, aby taki partner czuł, o co w tym wszystkim chodzi. Innymi słowy, jego intencja powinna być spójna z naszą, a jest nią zjednoczenie ludzi dobrej woli. Ale to już nasze zadanie, a Was wszystkich zapraszamy do korzystania z aplikacji i wspierania w ten sposób jej rozwoju. Jest ona znacznie wygodniejsza i bardziej przejrzysta niż grupy na Messengerze czy Telegramie i ma wiele ciekawych funkcji, które cały czas udoskonalamy. Od 21 grudnia najnowsza wersja aplikacji będzie do ściągnięcia ze sklepów Google i Apple. Aplikacja startuje jednocześnie we wszystkich krajach Europy. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.neibero.com, gdzie znajdziecie całą niezbędną informację, a także przyciski do ściągnięcia aplikacji z powyższych sklepów. Na stronie tej znajdziecie również informacje opisujące, jak wystartować i pracować z aplikacją. A teraz posłuchaj, co na temat aktualnej sytuacji ma do powiedzenia Joanna Noworyta z Londynu. Link kontaktowy załączę w opisie do tego wideo. No cześć, Halo, Asiu, dzień dobry. Witaj. Witam, Tomasu. Asiu, chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać trochę, albo dokładniej mówiąc, usłyszeć od Ciebie parę zdań na temat Twojej oceny aktualnej sytuacji. Jesteś człowiekiem widzącym i czującym energię, jasnowidzem. To, co się dzieje aktualnie w świecie zewnętrznym, a jednocześnie koncentracja energii przychodzących na Ziemię z kosmosu niepokoi wiele osób. Możesz mi powiedzieć, co widzisz w ogóle z Twojej perspektywy, tam z Londynu? Co widać tutaj na ten temat przestrzeni? Bardzo dziwne rzeczy dzieją się w CERN-ie. Przerzuciło mnie tam i
zobaczyłam coś bardzo takiego dziwnego i niepokojącego, jak na chwilę obecną. Bardzo aktywność tej instytucji wzrosła przez ostatnie 2 lata. Co się zadziało? Kiedyś robili skoki na tak zwanych liniach czasowych, raz na jakiś czas. I to wyglądało tak, że po prostu przeskakiwali sobie na podobną linię czasową do naszej, strunę, linię czasową jak zwał, tak zwał, i wracali na naszą, że myśmy odczuwali na przykład takie mam déjà vu. Wydaje mi się, że 3 sekundy wcześniej już to robiłem, czy już to robiłam, bo to nie były długie skoki czasowe, tylko takie mikroskoki, takie naprawdę bardzo szybciutkie. I od kiedy się ta super sytuacja zaczęła, którą w tej chwili mamy wszędzie na świecie, to oni zaczęli zwiększać aktywność tej instytucji dosyć mocno, bo już od zeszłego roku wykonywano kilka skoków dziennie, bo wcześniej to na przykład robili tylko w nocy, czyli mniej więcej o naszej 5 rano, później jeszcze raz czasami przeskakiwali po południu około 17, dlatego ludzie mieli takie takie odczucie, że coś się stało, ale nie wiedzą, o co chodzi. Niektórym się wydawało, tu już byłem, czy tu już byłam, a dlaczego tu jestem znowu? To tak w skrócie. W tej chwili tych przeskoków czasami jest nawet do 500 dziennie i ludzie czują się rozbici, bo to wygląda tak, jakby nasze kalki naszych osobowości zostawały w tych czasoprzestrzeniach, do których oni przeskakują. Także my musimy swoją duszę przywoływać do nas i kontrolować to, żebyśmy wzywali te wszystkie nasze części po kilka razy dziennie, żeby one do nas wracały. Mówiąc po prostu w skrócie, przywołuję każdą część mojego jestestwa i dziękuję za to, że jestem całością, czy jestem pełnią. Co to powoduje w sytuacji takiej zewnętrznej, jak to oglądamy? Bardzo dużo osób chodzi totalnie rozbitych. Nie wie, o co chodzi, nie wie, co się dzieje, boli ich wszystko, mają poczucie takiego stracenia siebie w czasoprzestrzeni. Nie mogą się poukładać. Jak zwykle na przykład byli super tacy do tip-top, że wszystko musiało być dopracowane i tak dalej, to mają na przykład problemy z koncentracją, z tym, żeby usiąść, pomedytować, pobyć samemu ze sobą. I jak to zobaczyłam, wywołało to we mnie takie odczucie, znowu to zrobili. I zostało mi pokazane w formie wulkanu coś, co reprezentowało tak jakby nas, świat, że w tym wulkanie nie to, że jest tuż przed wybuchem lawa, ale to jest lawa, która się po prostu unosi tak jak gorący dzban na przykład z takiego złotego miodu, ale to jest lawa dalej. I ona się po prostu podnosi do góry w tym wulkanie. I co ta ciemna strona niemocy, ta ciemna strona próbuje zrobić? Próbowali to przykryć czymś, co ja bym nazwała sarkofagiem. Wygląda to jak wielka betonowa czapeczka, którą próbowali przytkać ten wielki wulkan, żeby to się nie rozlało. Bo to, co jest w tym wulkanie, to jest po prostu światłość. Światłość, która ma spłynąć na ziemię, ale jest to powiązane z 2 słowami. Te pierwsze słowa to była prawda i odwaga. To są takie słowa, ten wulkan jest odpowiednikiem czakramu ziemi, który jest w Glastonbury w Anglii i to jest czakram serca. I my mamy pracować właśnie z czakrą serca. To jest coś, co jest po prostu pokazywane przy każdym jednym wglądzie, przy każdej jednej rzeczy, że każdy człowiek musi. Jak będzie chciał, to zrobi, jak nie, to nie, bo to jest dobra wola każdego, ale pracować z czakrą serca to jest po prostu narzędzie naszego wyzwolenia. Nie ma w galaktyce innej rasy, która ma tak potężną tarczę serca. Wracając do tego wulkanu, wyglądało to tak, że ta masa wulkaniczna, ona po prostu rosła tak jak w kotle do wykipienia zupa i był moment, w którym ta czapa, którą oni to przykryli, zsunęła się po prostu z tego wulkanu jak taki żelowy plaster i się rozpuściła się. I ten wulkan przy wylaniu się, on nie wybuchał, tylko po prostu on się rozlewał po każdej stronie swojej równomiernie i ściekał po prostu w różne punkty. Ludzie zostali mi pokazani troszeczkę inaczej niż ludzie, bo to byli przedstawieni w formie drzew.
że każdy z nas jest częścią ekosystemu, jest częścią większej całości. Jak to wyglądało? Te wszystkie takie potężne drzewa, że zaczyna się takie zasysanie tej lawy przez korzenie. Ale ta lawa dochodzi do punktu serca w tym drzewie, że w połowie pnia jest serce drzewa i od tego, jak to serce reaguje i jak to serce jest otwarte na przyjęcie tego żaru miłości, tak zaczyna się w nim przemiana. Mamy potrzebę przejścia z tego stanu umysłowego, który przeszkadza. Przede wszystkim ten czas jest po to, żebyśmy zamienili logikę na czucie. To nie jest dobry czas dla osób opierających się temu, co czuje ich serce. I tutaj uderzę w coś takiego, o czym niektórzy ludzie nie wiedzą. To się nazywa kontrakt dusz. Bardzo dużo dusz, wszystkie dusze przed zejściem na ziemię mają kontrakt na coś. Tak zwane związki stworzone przez Boga, czy pary, które ze sobą na przykład są w tej chwili w realnych związkach i patrzą się na siebie i nagle jest coś takiego, zastanawiają się, co ich do siebie w ogóle przyciągło. Co było tym magnesem, co było tą częścią łączącą ich. I tutaj właśnie o tych kontraktach dusz opowiem. Na przykład możecie być w jakimś miejscu, w którym mieszkacie 10, 20, 15 lat i przez ostatnich parę miesięcy dostajecie sygnał, że coś jest nie tak, coś wam tu nie pasuje, ale pojechaliście na przykład na wczasy czy w jakieś miejsce na jednodniowy czy dwudniowy odpoczynek i nagle zdajecie sobie sprawę z tego, że wy tak naprawdę nie lubicie już swojego domu, nie lubicie miejsca, w którym mieszkacie i nie wiecie, co tam robicie. I to jest właśnie jeden z przykładów rozwiązania się kontraktu, bo czasami musimy w jakimś miejscu mieszkać, żeby się tam realizować na tym terenie, bo nasza energetyka wzmacnia ten teren lub my mamy na tym terenie pewne zadania do wykonania. I to uczucie wyczerpania na przykład tego kontraktu to jest takie, że patrzycie na swój ogródek, patrzycie na swojego na przykład męża czy żonę i mówicie, nie czuję tego więcej. To nie jest moje. Nie wiem, o co chodzi, ale kiedyś na przykład cię kochałam, ale to już nie jest moje. I to samo się na przykład dzieje z ludźmi, którzy w ogóle nie planowali związków i od 2-3 lat jest wysyp tak zwanych bożych związków. To są pary, które jeśli się odnajdują się, to wszystko płynie tak, jakby po prostu cały świat rozwijał im czerwony dywan przed wejściem na scenę. Wszystko się układa. Nie to, że trochę się układa, wszystko. Jak te dwie osoby się ze sobą zapoznają, idą cokolwiek robić razem, to po prostu cały wszechświat im sprzyja. I tutaj mamy właśnie warto sobie naprawdę zrobić dobry rachunek sumienia, żeby wiedzieć, co od nas odpadło. Możemy być na przykład czy w przyjaźniach, czy w znajomościach, czy w jakiejś nawet rodziny, zgłaszają takie do mnie wrażenie, że mówię, wiesz co, ja nigdy nie pasowałam do mojej rodziny. Ja nie mam potrzeby jechania na święta. Ja nie mam potrzeby siedzenia z ludźmi przy stole i przywijania tych samych tematów, oglądania, nie wiem, Kevina w Nowym Jorku, czy czegoś tam jeszcze po raz 50, bo to już nie jest moje. Tutaj mówię, pierwszym, najważniejszym naszym przesłaniem na ten czas jest wyłączyć logikę, zamienić przede wszystkim logikę na czucie, czego nas niestety przez ostatnie 20 lat 50 i więcej nas oduczano czucia. Robiono wszystko, żebyśmy nie bazowali na naszych uczuciach. Nasze ciało nas nie okłamuje. Jeżeli wchodzimy gdzieś i czujemy motyle w brzuchu i wszystko jest takie błogie, to znaczy, że tam powinniśmy być. Jeżeli chodzi o właśnie aktywację serca, w tej chwili bardzo dużo ludzi o tym mówi, ale to jest pierwszy punkt wyzwolenia nas i pozwolenia nam na przejście do innego wymiaru, do wymiaru bezwzględnej, bezwarunkowej miłości, w której po prostu przepływ jest rzeczą naturalną.
nie możemy próbować nawet tego zatrzymać. Aktywacja serca wiąże się z tym, że my przeprogramowujemy częściowo też nasze połączenia neurologiczne w mózgu, bo jeżeli my sobie przyzwolimy, bo dużo osób na przykład nawet sobie nie pozwala na miłość. Otwierając serce, my mamy pełne połączenie nie tylko z Ziemią, z kosmosem, ze wszystkim. Tak jak wcześniej już mówiłam, w Glastonbury nastąpi aktywacja serca, bo spłynie mega wielki, to będzie wyglądało jak prąd z kosmosu, jakby spływał do tej czakry serca Ziemi, przez prądy wodne, czyli te wszystkie rzeki głębinowe, rozejdzie się po prostu sygnał, instrukcja otwarcia się ludzi na inne, na zmianę, do wszystkich kontynentów, do wszystkich miejsc na Ziemi. Pijmy wody źródlane naturalne. Jeżeli mamy jakieś źródełko, jedźmy tam po tym 21. Nabierzmy tej wody do domu. Ta woda będzie nas uruchamiać na nowo. Będzie następował proces rozświetlania naszego jestestwa. Woda jest w ogóle przekaźnikiem informacji. To jest coś, co zmieni totalnie naszą wibrację. Uczucia są przekaźnikiem wszelkiej głębokiej informacji. Też tutaj takie przesłanie do panów, bo mamy różnych panów. Niektórzy są bardzo łagodni i tacy ultra ułożeni i w ogóle, a drudzy są na przykład tacy bardzo ostrzy. Powiem tak, słuchajcie kobiet. Słuchajcie mądrych kobiet, bo... Okej. Zgadzam się z tym. Asiu, wrócę krótko do twojej wizji z wulkanem. Czy sugeruje ta wizja to, że będziemy mieli to przejście raczej łagodne? Tam nie było jakiejś gwałtownej erupcji w tej wizji. Po prostu lawa, która okazała się światłem, spływa spokojnie po bokach wulkanu i rozświetla świat. Jak widzisz te następne dni, tygodnie, miesiące? Dla mnie to było przedstawione z takiej bardzo pozytywnej strony, aczkolwiek nie każdy będzie to przechodził łagodnie. W tej chwili bardzo dużo osób ma depresję, ale głęboką depresję i też będą następowały przejścia, tak to ładnie nazwijmy, spontaniczne przejścia, że ktoś po prostu się położy i nie wstanie. Bo to będzie czas, w którym te dusze, które naprawdę nie są gotowe na to, żeby zrobić coś inaczej, one odejdą. To znaczy, że powinniśmy teraz odłożyć kontrolę, nasze umiłowanie kontroli i otworzyć się na zmianę po prostu. Zaufać zmianom. Tak, im bardziej elastyczna dusza, tu mówię, my musimy, przede wszystkim tym głównym przesłaniem jest wyłączyć logikę, bo to nie jest czas na logikę. Myśmy tą logiką się posługiwali wiele setek lat. My mamy się przede wszystkim skoncentrować na sercu i na tym, co z niego płynie. To nasze wewnętrzne czucie jest tym kompasem, który nas przez ten czas będzie prowadził. A czucie wewnętrzne jest związane z sercem. I ten czas jest właśnie takim czasem, że to, kim zdążyliśmy wzrosnąć do dnia dzisiejszego, ta forma, którą przybraliśmy gdzieś tam w naszej głębi, będzie wyznacznikiem tego, czy my pójdziemy dalej, czy nie. Bo też wiele dusz jest zakontraktowanych na to, że to jest dla nich, to są dla nich na przykład te dni końcowe, że ich ścieżka się kończy, oni wypełnili swoją funkcję tu na ziemi i takich dusz jest też bardzo dużo, bo to są właśnie w tej chwili my jesteśmy w otwartej przestrzeni. Jest otwarty portal na skróty do Pana Boga. Jedne dusze wskakują w ten portal, żeby odejść, a drugie dusze zostają, żeby pokazać, czy swoim przykładem dać możliwość wzrastania na nowej ziemi. Piękne. Asia, dzięki wielkie za ten wspaniały i optymistyczny przekaz. 3 zdania jako podsumowanie, proszę. Czakra serca, pracujemy z sercem. Czucie, to jest ważne. Czy jest jeszcze coś, co jest naprawdę super, super ważne na dzisiaj? Najważniejsza aktywacja serca. Zamienić logikę na uczucia. Po trzecie, przyzwolenie sobie na miłość. I to by było wszystko, co mam tak naprawdę do przekazania na ten czas, tu i teraz.
Pięknie. Ja bym dorzucił, Mówię, to jest- jeszcze powtórzył z tego, co mówiliśmy, że odrzucenie potrzeby kontroli i zaufanie, po prostu wyższy plan, częścią którego jesteśmy. W wyższej sile, tak. Tak jest. Pięknie, Asiu. Dzięki wielkie w imieniu słuchaczy mojego kanału. Jesteśmy w kontakcie. Jak będzie działo się coś ciekawego, coś nadzwyczajnego, proszę dawaj mi sygnał. Okej? Dam znać. Dziękuję cześć. pięknie. Do Dzięki. usłyszenia. Trzymaj się. Pa, Pa. pa, cześć. A teraz zapowiadana niespodzianka. Kilka dni temu Dieter Broers potwierdził, że 17 czerwca przyjedzie do Polski. Zaprosiłem go jako gościa honorowego wydarzenia, koncertu Open Air, do którego przymierzaliśmy się już wcześniej z Włodkiem Dębowskim, paprodziadem. W wydarzeniu tym już potwierdzili swój udział Ania Szyszka, Ania Hamela, Alicja i Marek Ruczko. Otrzymaliśmy też zgłoszenia od kilku innych wysoko wibrujących muzyków. Przed nami wybór optymalnego miejsca na to niezwykłe spotkanie. Będę Was na bieżąco informował. A teraz, na zakończenie dzisiejszego nagrania, przeczytam kilka mocnych i niezwykle pasujących do obecnego czasu zdań z książki Barbary Marciniak Zwiastuni świtu. Posłuchaj. Nieść światło to niezwykłe zadanie. Kiedy już pozwolicie, aby światło weszło do waszego ciała, rozpoczynacie proces zmiany. Nie zawsze radosny, podniosły i zabawny, jak niektórzy z was już to odkryli. W tym procesie, kiedy nie wszystkie rzeczy są przepełnione radością, pierwszą rzeczą, którą możecie zrobić i która może powstrzymywać wasz proces zmian i ewolucji, jest reagowanie strachem na pojawiające się emocje. Być może będziecie obwiniać kogoś innego, jęczeć i narzekać i być może będziecie czuć i wierzyć, że ktoś zrobił wam coś złego. Reszta ludzi na planecie wierzy w to, ale oni nie są członkami świetlanej rodziny. Oczywiście są tutaj miliony członków świetlanej rodziny i światło powraca na tę planetę, gdzie ciemne koszulki przez bardzo długi czas były u władzy. Ciemne koszulki posilały się waszymi emocjami strachu i negatywnością, wojną i chciwością, ponieważ jest to wszechświat wolnej woli. Wszystko to było dozwolone. Najwyższy Stwórca jest w tej samej mierze w drużynie ciemności, jak i w świetlanej rodzinie. Najwyższy Stwórca jest we wszystkim. Obecnie możecie najlepiej działać, będąc stróżem swojej własnej częstotliwości, a nie chodząc dookoła i zbawiając wszystkich innych. Róbcie wszystko, co w waszej mocy, aby utrzymywać ciągłą świadomość i zrozumienie tego, co się dzieje. Trzymajcie się konsekwentnie częstotliwości światła, która przynosi wam informację częstotliwości miłości, która jest częstotliwością tworzenia. Gdziekolwiek jesteście, korzystajcie ze strumienia światła. Radzimy, aby każdy z was wizualizował strumień, taką kolumnę światła wchodzący przez czubek głowy, przenikający ciemię i napełniający wasze ciało. Wyobrażajcie sobie ten kosmiczny strumień światła pochodzący z wyższych sfer kosmosu, napełniający was, a potem wychodzący przez wasz splot słoneczny i tworzący kulę światła wokół waszego ciała, tak, że znajdujecie się wewnątrz promienistego, eterycznego jaja. Wielu z was żyje w ukryciu. Nie chcecie pozwolić, aby wszyscy wiedzieli, jakie są wasze prywatne wierzenia. Możecie czuć się wszyscy bardzo bezpiecznie, rozmawiając w pokoju na różne tematy, czasem bardzo abstrakcyjne, jednak w miejscu pracy albo w gronie rodzinnym zamykacie buzię na kłódkę i nie pozwalacie sobie na mówienie swojej prawdy. Jest wielu ludzi, w których drzemią ukryte kody, czekające na rozkodowanie przez wasz głos. Tak więc wy, wybrani, jesteście w tej chwili selekcjonowani. Zostaliście wybrani ze względu na odwagę. Jeśli nie zbierzecie teraz odwagi, nie jesteśmy zbyt pewni, czy zbierzecie się na odwagę później. Każdy z was przybył na tę planetę wykonać zadanie i właśnie to zadanie jest teraz w zasięgu ręki. Nadchodzą zmiany i kiedy zintegrujecie się i zdacie sobie sprawę, co oznacza ta zmiana, odmieni ona życie was wszystkich. Zmiana oznacza rezygnację z wielu rzeczy, oddzielenie od wielu rzeczy i połączenie się z innymi rzeczami, którym zaufacie. Zaufanie jest słowem, które każdy z was chciałby przyjąć jako swoją cechę, a jednak tego zaufania, jak twierdzicie, nie posiadacie. Co oznacza ufać? To oznacza mieć wewnętrzne przekonanie, że wasze myśli tworzą wasz świat. Po prostu być całkiem pewnym, z boską nonszalancją i wewnętrznym przekonaniem,
że jeśli pomyślicie o czymś, to to coś istnieje. Tyle zwiastuni świtu. Nic dodać, nic ująć. Bądź odważny, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Działaj z pełną ufnością, że to ty tworzysz świat na zewnątrz. Jeśli nie odpowiada ci tak zwana rzeczywistość, zaakceptuj ją całkowicie i zapytaj, czy to jest stan, w którym chciałbym dalej pozostać? Jeśli nie, po prostu wybierz inaczej. I niech się dzieje. W dniu pełni pozdrawiam ciepło z nad Śniartw. Tomek.